Cześć, witam z mojej szklarni. Dzisiaj jest dobry termin na wysiew wczesnych buraczków. Nie będzie to jeszcze ten główny zbiór, ale tylko trochę na takie najwcześniejsze buraczki, a główny taki zbiór mojego Betollo, ukochanego, słodziutkiego Betollo F1 będzie gdzieś tak pod koniec marca, w kwietniu. No, zobaczcie, to są wszystkie moje odmiany buraczków. I nie wiem, czy niektóre z nich, które już, wiecie, mają datę ważności do 2023, będą wschodzić, czy nie będą. Ale dzisiaj wysieję buraczek Boltardi, który właśnie był dołączony do Pisma Kitchen Garden i jest ważny do 2028 roku, więc na pewno jest świeży. I ta odmiana tutaj w Anglii jest właśnie zaliczana do tych, które się sieje wcześniej, bo sama nazwa nawet na to wskazuje, że jest bolt hardy, czyli bolt to jest wybijanie w pęd kwiatowy. I ta odmiana ma właśnie nie wybijać w pęd kwiatowy. Drugą taką odmianą, którą można teraz siać, jest Pablo, to jest tak jakby ulepszony Boltardi i można go właśnie stosować na taki wczesny siew i właśnie tak, że nie wybiega w pęd kwiatowy. Odmianą, którą teraz można także siać, jest Detroit, a także Detroit 6 Rubidus. To są te wczesne odmiany, a także jest taka odmiana, która się nazywa Paonazza Degito. To są odmiany, które można siać pod koniec lutego. Nasiona buraczków są ważne, to znaczy mają zdolność kiełkowania przez 2 lata, czyli nie tak długo. I jeżeli chcemy sprawdzić, to bierzemy pudełeczko albo ręczniki papierowe w torebce foliowej, albo takie te płatki do zmywania twarzy w torebce foliowej i sprawdzamy zdolność kiełkowania, bo czasami może być dłużej niż 2 lata. Tutaj sobie testuję moje papryki, bo tyle odmian papryki mi nie wzeszło. Połowa papryk wzeszła, połowa papryk nie wzeszła. I widzicie, tutaj jeżeli mam wątpliwości do zdolności kiełkowania, to wkładam gdzieś tak po 8 nasionek i któreś z nich mam nadzieję, że wzejdzie, wykiełkuje. I tutaj przeważnie są te nasiona z Ukrainy, takie jak Merchant, Morosko, Kubuś Puchatek, Robertina, jedna polska odmiana Lamia, Weronika, Cow's Ear, King Arthur, Marynki Jazyczok i Bagira, która przyszła do mnie z Niemczech, także nie wzeszła. Ale być może, że wybrałam te 3 nasionka, które nie miały zdolności kiełkowania i może któreś z nich wykiełkuje. I tak samo robimy z buraczkami. Wkładamy po kilka nasion każdej odmiany, bo nie ma sensu trzymać tylu odmian buraczków, które kupiłam na wyprzedaży, jeżeli one już nie mają zdolności kiełkowania. Więc ja muszę uporządkować moją kolekcję nasion i przetrzymywać tylko te, które są zdolne do kiełkowania. A w ogóle buraczki schodzą w temperaturze od 16 do 29 stopni, czyli najlepiej po wysianiu je przetrzymać w domu w takiej właśnie temperaturze przez około 5 do 7 dni. Uwaga, kącik dla początkujących. Nie wiem, czy wiecie, ale z jednego nasionka buraczków, które wygląda tak, wyrasta nawet do 4 roślin. Ale są odmiany, takie jak ta, mono rubra, a mono to znaczy pojedyncza. Z tej odmiany wyrasta tylko jedna roślina. A normalnie z jednego nasionka normalnych odmian, podłużnych czy okrągłych, wyrasta na przykład 3 czy 4 rośliny. I jeżeli siejemy, to najlepiej wziąć to pod uwagę, bo ja będę siała na przykład metodą gniazdową, czyli w multipalecie i do jednej przegródki będę wkładać tak po 3-4 nasionka, a jeżeli bym siała odmianę taką jak to, z pojedynczym takim zarodkiem roślinki, to wtedy mogę włożyć 5 czy 6, bo nie wszystkie wykiełkują i nawet w przypadku jak z jednej wyrasta 4, to sadzimy grupowo i tak celujemy, żebyśmy posadzili tak 5-6 w jednej takiej grupie. I one bardzo dobrze rosną.
tak grupowo. Bardzo to lubią, bardzo lubią mieć towarzystwo i zawsze już przez kilka lat udawały mi się, więc przechodzimy do siewu. Tutaj przygotowałam sobie całą tą multipaletę, kiedy przepikowywałam moje selerki. Zobaczcie, te selerki były posiane gdzieś tak w styczniu, ale ja po prostu testowałam moje nasiona. Testowałam zdolność kiełkowania i wysiałam je w takim samym pudełeczku, jak wam przed chwilą pokazywałam, i one po prostu gdzieś po miesiącu wzeszły, więc ja zamiast je wyrzucać, to je przesadziłam do doniczki, postawiłam na parapecie i urosły i teraz sobie ładnie rosną. I tyle mi wystarczy selerków, no ale zostało mi jeszcze tyle miejsca, więc może posieję tutaj buraczki i wtedy po prostu, wiecie, wezmę to wszystko na działkę, posadzę buraczki, przyniosę selery znowu do domu i wszystko będzie ok. To podłoże było fajnie przesiane, dodany perlit, dodane trochę wermikompostu i teraz po prostu sobie podleję i będę wkładać po 3 nasionka do jednej komórki. Ja zawsze podlewam przed sianiem, bo potem mi się te nasionka przemieszczają i moim zdaniem tak jest najlepiej. A jeżeli chodzi o podlewanie czy od dołu, czy od góry, to zależy, to wszystko zależy. O tej porze roku, tak wcześnie, podlewanie od dołu to może być za dużo w tych temperaturach i może to być za dużo wilgoci, więc podlewam w małych ilościach albo zraszam. A jeżeli jest już gorąco, to wtedy podlewanie od dołu ma sens, bo wtedy potrzebujemy więcej wilgoci i takie multipalety bardzo szybko nam wysychają i wtedy musimy po prostu mieć je nasączone wodą tak porządnie, żeby wytrzymały temperatury, zwłaszcza w szklarni, w tunelu, w inspektach. Także takie jest moje zdanie na temat tego, jak się powinno podlewać rozsady, czy od dołu, czy od góry. No zależy. Pomidory, papryki podlewam od góry początkowo, a później no to już trzeba im dać dużo wody, a na przykład ogórki, melony czy bazylia, jeżeli je nasączymy tak wodą, no to nam padną po prostu. Także nie można stosować takiej reguły do wszystkich roślin. No i siejemy. To jest taka fajna metoda medytacji dla mnie. Sobie siedzę tu w szklarni, nareszcie mam takie warunki, żeby mi koty dookoła nie skakały, ktoś mnie nie pytał o nic i mogę sobie tu siedzieć i dzisiaj jest fajnie słonecznie i wkładać nasionka, po 3 nasionka do jednej komórki i to jest bardzo dobre dla zdrowia psychicznego, dobre, żeby się uspokoić, zapomnieć o problemach dnia dzisiejszego, odizolować się od wszystkiego, no chyba że pies szczeka u sąsiadów, no ale trudno. I wkładamy, myślimy o czymś przyjemnym, myślimy o lecie i wkładamy po 3 nasionka buraczków. Te buraczki, jeżeli jeszcze u was jest zimno i nie ma temperatury przynajmniej 16 stopni w dzień i w nocy, to zabieramy do domu na tydzień, a potem wynosimy do szklarni. I po posianiu po prostu przykrywamy kompostem, ale zanim otworzę moje pudełko z podłożem, to chcę wam pokazać moje rzodkiewki i metodę, którą stosuję, żeby korzenie za bardzo nie wyrastały dołem. To są moje posiane rzodkiewki, to jest Mila. W tym samym czasie posiałam rzodkiewkę z Ukrainy, nie ma żadnych wschodów, ale co wam chciałam pokazać, to, że korzenie robią coś takiego, co się nazywa air pruning, czyli przycinanie za pomocą powietrza w dosłownym tłumaczeniu. Normalnie jakbyśmy postawili tą multipaletę na tacce i podlewalibyśmy od dołu, to te korzenie po prostu wyrosły na tyle. I trudno by to było wyjąć i to nie jest polecane. A jeżeli postawimy to na czymś, że tutaj będzie wolna przestrzeń
powietrze, na przykład na półce takiej zrobionej z drutu, to właśnie zachodzi to przycinanie korzeni powietrzem. Korzenie po prostu przestaną rosnąć na zewnątrz, a będą rosnąć wewnątrz tej jednej komórki. Czyli czasami nie jest polecane, żeby trzymać te multipalety na tacy, ale na takiej po prostu półce ażurowej, żeby powietrze dochodziło do korzeni od tej strony. I to samo staram się robić z moimi rzepkami. Widzicie, nie są na tacce, tylko tak sobie właśnie są w powietrzu. Tu są dwie odmiany. Ta rosła bardzo silnie i tak jakby troszkę wybiegła. To jest Aramis, a to jest Sweet Bell po tej stronie. I także korzenie jeszcze nie wystają, ale właśnie ta roślina rośnie wolniej niż rzodkiewka. I tak w tej chwili wygląda. No i po prostu teraz możemy przesiać, ale buraczki sobie dadzą radę. Można w ręce tak troszeczkę poprzecierać, żeby poczujemy, jak są jakieś duże kawałki. I po prostu przykryć te nasiona. Można, wiecie, zrobić tak na płasko, ale można też taką multipaletę tak zrobić na kopiasto, bo to podłoże nam osiądzie, a w ten sposób dodajemy trochę więcej podłoża do tych buraczków. Jeżeli będziemy robić ten air pruning, to cała siła korzeni skupi się w tych małych komórkach i tu po prostu będą mieć na górze trochę więcej tego podłoża, trochę więcej wilgoci będzie zachowane, tylko tak wiecie, bez przesady, żeby nie były posiane za głęboko. I jeszcze możemy to spryskać wodą po wierzchu, żeby ta ziemia, podłoże, żeby sobie fajnie osiadło. I gotowe. No i ja to będę trzymać w szklarni. W tej chwili w szklarni jest 24 stopnie przy uchylonym oknie, a tydzień zapowiada się częściowo słoneczny, więc ja postawię tą multipaletę w tej mojej małej szklarence, którą mogę zamknąć na noc. I zauważyłam, że jeżeli stosujemy szklarenkę, taką jak ta, z półkami właśnie z drutu i folia jest zamykana na suwaki na noc, to wtedy nie musimy nakładać folii spożywczej ani żadnego plastiku na tą multipaletę, bo wilgoć jest naprawdę tutaj zachowana. Jest, jak rano wchodzę, jest od wewnątrz jest wilgoć, jest osadzona na tym plastiku, więc jeżeli chcemy mieć dobry przewiew, to już nie przykrywamy tych tacek żadnym plastikiem. Tu jeszcze przy okazji, jak jestem przy tych szklarenkach, to pokażę Wam cebulę. Tutaj pierwsze cebule już wschodzą, jak widzicie, i one były przez kilka dni w domu, a potem tutaj są cały czas w szklarni. Tutaj jeszcze niewiele, ale też już troszkę wschodzą. No a tutaj jeszcze nic. Tu są te cebulki wiosenne, Alibaba i Yellow Sweet Spanish, te były siane 20, to jeszcze nie wschodzą. Tutaj nic się nie dzieje, a tutaj mam rudbekie, bratki, stokrotkę, zatrwian, maczek kalifornijski, agretti, szałwie, stevie. Tu ziemniaki się pędzą. A tutaj po tej stronie, tutaj mamy lwie paszcze. To jest odmiana Apple Blossom Potomac F1. Piękny kolor kwiatów jabłoni. Tutaj mam kilka poziomek. A tutaj mam kwiatki, które nie wiem jak się nazywają po polsku, ale po angielsku się nazywają tak. To są takie płożące się różowe, fajne, malutkie kwiatuszki, które można posadzić jako takie pokrycie ziemi. Tutaj mam kilka lepkonii. Tutaj te lwie paszcze nie wzeszły, jak do tej pory. Kilka lepkonii apricot. I tutaj mam więcej
lwich paszczy. To jest Madame Butterfly, czyli pełna lwia paszcza. To jest mix, czyli różne kolory. I tutaj mam następne lwie paszcze. Ta się nazywa Dark Orange Potomac, czyli ciemnopomarańczowy. A to tutaj zapomniałam wsadzić znacznika, ale się domyślę po moich nasionach, co to jest. A tu jest maczek kalifornijski Carmine King, czyli w kolorze czerwonym. I właśnie dzisiaj zauważyłam, że wschodzi, więc go wystawiłam tutaj, żeby miał trochę więcej światła, bo ta właśnie szklarenka z zielonej folii myślę, że blokuje trochę światło. I rośliny, zwłaszcza na tych niższych półkach, mogą się wyciągać. Ta jest trochę lepsza, ale no tak, jest biała. Tak myślę, że jest trochę lepsza. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam na następne siewy i sadzenia w przyszłości. Cześć!